Tallin jest to jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie. Zachowana jest tutaj gotycka zabudowa Starego Miasta z murami miejskimi, wieżami kościołów, malowniczymi kamienicami, brukowanymi ulicami i z placami miejskimi. Tallin swoją nazwę nosi od 1918 roku. Wcześniej funkcjonował jako Reval. Obecna nazwa oznacza tyle co miasto Duńczyków bądź rolniczą osadę. W 2019 Tallin obchodził 800-lecie założenia. Początki miasta sięgają krucjaty duńskiego króla Waldemara II Zwycięskiego w 1219 roku. Na rozwój miasta w średniowieczu wpływ mieli głównie Duńczycy i zakon kawalerów mieczowych, a także Związek Hanzy. Natomiast od wieku XVI Szwecja, a od wieku XVIII Rosja. Zamek znajduje się baszta o nazwie Kirk Intekok. Została ona zbudowana w XV wieku, ponieważ na tym obszarze nie było silnego elementu obrony i po zbudowaniu tej baszty stała się ona najsilniejszym punktem obrony miasta. Nazwa Kirk Intekok znaczy tyle co zajrzeć do kuchni. Ta nazwa pochodzi stąd, iż strażnicy pełniący służby na zamku mogli zobaczyć, co gospodynie w mieście urządzają, gotują. Obecnie znajduje w tunelu niedaleko wieży o nazwie Stróż do kuchni. W tym pomieszczeniu jest pokazane, w jaki sposób budowano ten tunel.
Miejsce, w którym się znajduje, to tak zwany duński dziedziniec, czy jakoś tak w tym stylu. W sumie historia jest taka, że w tym miejscu powstała flaga duńska. W ogóle jest to jedna z najdłużej, czy nawet najdłuższa egzystująca flaga. Dania była krajem, który jako jeden z kilku podbił Estonię. Oprócz Danii ten kraj podbijała także Polska, a raczej Unia Polsko-Litewska, Rosja, Zakon Kawalerów Mieczowych. Za mną możecie Państwo zobaczyć kościół świętego Mikołaja. Został on zbudowany w wieku XIII przez
niemieckich handlowców z Gotlandii. Ma on patrona Świętego Mikołaja, ponieważ był on patronem handlowców. W okresie, kiedy został zbudowany, Tallin nie miał murów miejskich i ten kościół pełnił w znacznej mierze funkcje fortyfikacyjne. Była dosyć solidna budowla, w której drzwi mogły być regulowane w dosyć mocny sposób. W ogóle kościół ten został w znacznej części zniszczony w okresie II wojny światowej. W roku 1944 miało tu miejsce bombardowanie przez wojska sowieckie. Po wojnie został ten kościół odbudowany i funkcjonuje obecnie jako muzeum. W kościele też znajduje się m.in. obraz przedstawiający Danse Macabre, czyli taniec śmierci. Dosyć częsty okras średniowiecza, przedstawiający to, że wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci, czy to bogaci, czy biedni. Znajduje się tam także organy i częste koncerty organowe.